Cześć, jeśli jesteś tu nowy lub nowa, mam na imię Justyna i tworzę biżuterię z kamyków lub z talerzyków. Talerzyków pozyskanych z drugiej ręki, zazwyczaj uszkodzonych, które się nie nadają do użytkowania. A od kamyków ogólnie historia się moja zaczęła już od dziecka, ponieważ ja od dziecka zbierałam kamyczki i muszalki i gdzieś tam zazwyczaj je kitrałam w jakichś słoiczkach lub, nie wiem czy pamiętacie, robiło się takie sekrety pod ziemią i zasypywało się, tam wsadzaliśmy do tego kamyczki jakieś ładne albo jakieś szkiełka, kwiatki zasuszone, no coś takiego, każdy chyba to robił. Jeszcze nie wiem czy pamiętacie takie kamyczki, które nazywało się piorunami. Ja miałam ich ogromnie dużo. Zawsze je zbierałam, ale mama kazała mi je wyrzucić. Powiedziała, że są niebezpieczne w domu. Że się tam... Coś mnie tam, pamiętam, wystraszyło. Ale to nie była prawda. Mamo, dlaczego ty mnie kłamałaś? To były zwykłe belemity. Tylko dowiedziałam się o tym, jak byłam dorosła. To zwykłe jakieś fragmenty skamieniałych głowonogów, czyli w rezultacie prehistorycznych ośmiornic, czy tam tudzież kałamarnic. Tak, a nie żadne tam niebezpieczne pioruny. Ostatnio byłam w Oksfordzie i zeszłam tam do Muzeum Historii Natury i teraz wam pokażę kawałek, kilka ujęć z tego miejsca i co zainspirowało mnie do kolejnego wisiora. Wow. Zawsze zbieram kamyki nad morzem, ale dzisiaj zabrałam Was do Muzeum Natury w Oksfordzie. Jest tu cudownie. Nie omieszkam oczywiście zabrać ze sobą jakiegoś kamyka. Idziemy do sklepu i znajdziemy coś fajnego na biżuterię. No, o matko boska. I jakie to cudowne. Pokażę wam. Do you want unique ones that are the same style? Take these. No, I don't want those. No, not in my bathroom. Yeah, I know, but you said you wanted three that look similar. Oh no, I meant of the similar in this box here. See, they are a bit shiny and different, aren't they? What do you think? Supposed to look, they're supposed to look. Nie kupiłam tego zbyt wiele. Kupiłam sobie taki kawałek ametystu do dekoracji, do mojej przyszłej gablotki. Kupiłam również sobie taki i kupiłam dwa takie malutkie na wisiorek, aczkolwiek jeden był bardzo jakiś taki ze skazą, więc wrzuciłam go do tumblera na szlifowanie. To z niego dzisiaj powstanie wisiorek, no i kawałek jakiegoś kwarcu. Jest on ogólnie różowy, ale to na kamerce tego nie widać. Kupiłam go jako eksperyment, chciałabym go wrzucić do tumblera i zobaczyć, co z niego powstanie. A jeszcze zapomniałam wam powiedzieć,
że oczywiście nie omieszkała mnie wejść do second handu w Oxfordzie. Tam znalazłam fajny talerzyk. Jest to talerzyk Willow Staffordshire. Jest cały spękany z tyłu i uszkodzony, dlatego świetnie się nadaje na moje projekty. Ja już kiedyś robiłam z tego talerzyka biżuterię, więc muszę niestety zostawić talerzyk na może przyszły tydzień, ponieważ mam teraz dużo pracy. Dostałam zamówienie na takie wisiorki z żywicy epoksydowej. Zatopione są tam bursztynki. W tym filmie pokażę Wam proces, jak zrobię lutowany dookoła ten kamyk, bo ktoś mnie tam w komentarzu zapytał, jak robię te czapeczki takie lutowane, więc szybki proces pokażę Wam w tym filmie. A w może kolejnym jakimś wyczarujemy coś z tego talerzyka. A tutaj tak z bliska pokażę Wam te naszyjniki, które robię. Niektóre muszę poprawić, ponieważ żywica się mnie nie słuchała. Niektóre są troszeczkę lepkie, więc muszę ponownie je zrobić. Niektóre mają, widzicie, nie wiem czy widać z bliska, takie dziurki się zrobiły, czyli bąbelek wypłynął na wierzch. Więc nad tym teraz pracuję. A w poprzednim filmie opowiadałam Wam, jak ja zachowuję swoje wspomnienia i pamiątki. Robię sobie scrapbooking. Jest to dla mnie dużo lepsze niż generowanie tych pierdołek w domu typu magnesów, kubeczków i takich tam później innych dupereli, ponieważ kiedyś też to robiłam, kiedyś zbierałam kubeczki, zasypałem je oczywiście, więc uważam to za fajny sposób zachowania swoich pamiątek. Wspomnień raczej. Dużo miałabym dzisiaj do przekazania dla Was, ale film będzie i tak będzie bardzo długi. Dostałam w jakiejś kawiarni. Usiadłam i zaczęłam oglądać taki katalog ze znaczkami pocztowymi z Europy. Tutaj sobie zaznaczyłam, przeglądałam, akurat trafiłam na polskie znaczki i tak mnie to zafascynowało, że się spytałam pana, czy mogłabym odkupić, i wiecie, pan mi normalnie podarował tą książkę. Jestem ogromnie wdzięczna i szczęśliwa z tego tytułu, ponieważ ja lubię takie rzeczy. A teraz update o kameczkach. Dzisiaj otworzymy te kameczki i zobaczymy, co się tutaj wydarzyło po drugim etapie. Niestety muszę teraz wziąć, wypłukać te kamyczki i zobaczymy. Ja to sobie zrobię sama, nie musicie tego oglądać, i dodam tylko, że tej wody z tym piaskiem szlifującym nie można wylewać ani do toalety, ani do zlewu. Ja wylewam to z tyłu za ogródkami. A tak się prezentują kamyki po drugim etapie tumblowania. Ja jestem zadowolona. No nie wszystkie wyszły, oczywiście, że nie wszystkie wyjdą, bo na przykład ten dalej ma jakąś tutaj dziurę, no ale kiedy bym chciała całkiem zeszlifować, to pewnie zepsułabym całkowicie ten kamień. Więc wyszło jak wyszło. Niektóre są ładne, niektóre są takie sobie. Te mi się bardzo podobają. Ok, więc dwa etapy mamy za sobą. Zaczynamy trzeci etap. I to jest dokładne wygładzenie kamieni. Tutaj się muszę podeprzeć się ściągą. No to jest napisane znowu 2 łyżeczki na 6-8 dni. Przygotowany mam.
ten piasek. To jest w ogóle silikon jakiś, ale tutaj ja mówię na to grid, czyli znowu zalewamy wodą. 2 łyżeczki tego w silikon i kolejne 6-8 dni. Osiem dni. Może ten czas być krótszy. Ja oczywiście zawsze sobie otwieram po 6 dniach i sprawdzam. Cały czas sąsiad mnie rozprasza, bo zaczął wiercić, pukać, stukać. No ale dobra, no każdy miał taki etap w swoim życiu, że musiał wyremontować swoje mieszkanko, ale mnie troszeczkę rozprasza, ale chciałabym Wam podziękować za ostatni film, który Wam się podobał, za wszystkie serdeczne komentarze i pod jakimś tam komentarzem ktoś napisał, czy nie próbowałam przecinać tych kamyczków. I to mnie tak zatrzymało i przemyślałam sobie, tak, zawsze marzyłam o tym, ale nie miałam do tego warunków. A to jest jakaś duża piła, no i boję się takich pił. Ale tak w rezultacie to lutownicy też się na początku bałam, bo ma dość wysoką temperaturę. Ale dowiedziałam się również, że można kupić tą piłę taką całkiem w miarę jakąś taką stołową, mniejszą. I to jest mój pomysł na mój prezent urodzinowy od moich bliskich. Tak, ja sobie życzę taką piłę. A że niedługo już się zbliżają moje urodziny, a mam je w czerwcu, z tego tytułu niedługo. Muszę cały miesiąc czekać. No nieważne. Także to sobie ustaliłam, że kupię taką piłę, ponieważ przyda mi się również do talerzyków. Będę mogła wyciąć wszystkie detale, bo cążkami nieraz mi się psują te detale. Po dociśnięciu tej taśmy miedzianej trzeba wysmarować taką pastą do lutowania dookoła, żeby lód się lepiej się przyczepiał, przyklejał. Dokładnie, a potem tylko podczas lutowania, jeżeli gdzieś lód nie będzie się chciał przykleić, to można jeszcze dosmarować. Lutownicę sobie nagrzewam tak mniej więcej 400 stopni. No i się zaczynamy. No i zaczynamy. Dookoła ładnie. Można, jeżeli coś nie wyjdzie, źle spłynie, to można poprawić później. Tak wstępnie dookoła obcynowane. No i tylko tak wstępnie, ponieważ ja dzisiaj się wysłowić nie mogę, ponieważ teraz zrobimy takie lutowanie dekoracyjne. Wstępnie wygląda to tak, ale chciałabym Wam bardzo coś pokazać śmiesznego. Jak ja przylutowuję te małe kółeczka do tego. Jak to wygląda?
to wygląda przezabawnie ogólnie, bo bardzo wtedy się muszę skupić i trzęsą mi się ręce. Więc pośmiejemy się dzisiaj razem. Wsadzam ogólnie to do takiego imadełka, przepraszam, żeby mi się nie ruszało. Nie wiem, czy to widać. No oczywiście muszę nałożyć trochę pasty i kółeczko i na kamyk. No i uwaga, to będzie najlepsze. O. I tutaj właśnie w tym momencie ręka bardzo drży. O. I niby się przylutowało, ale to musi tak tam osiąść. O, nie poszło. Jeszcze raz. No właśnie. No i to jest właśnie ten moment, w którym nigdy nic nie wychodzi. Jeszcze raz. O. I niby już jest. Do środeczka, no i spadło. No i właśnie ten proces robię tak z 50 razy. Czasami podejście number 5. Trzymajcie za mnie kciuki. Teraz najlepsze. Wyciągam kamyk. Sprawdzam, czy fajnie się równo przylutowało. Jeżeli nie, jeszcze jest gorące, jeszcze można naprostować to. O. No i mamy to. Ale zepsuła się trochę dekoracja, więc trzeba naprawić. Tak to wygląda. Ale teraz najważniejsze. Trzeba to bardzo dobrze umyć wodą ciepłą z mydełkiem. Jeżeli ten klej dalej nie zejdzie, który jest tutaj na razie widoczny, to mamy do tego izopropyl. Także wtedy na pewno to zejdzie. To za chwilę Wam się pokażę. A żeby Wam pokazać efekt końcowy, musiałam wyjść na dwór, żeby było lepsze światło. A i tak nie bardzo widać. Teraz widać. Teraz widać ten fiolet. Piękny ametyst. Czy podoba Wam się taki efekt? Bo mi się bardzo podoba. I mało mi nie spadł. Z wrażenia. I tym sposobem, kochani, doszliśmy już do końca. A ja wciąż podziwiam ten mały, niewinny kamyczek, który stał się przepiękną biżuterią. No, dla mnie się podoba, a Wy, kochani, dajcie znać w komentarzach, czy Wam również się podobał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa!